kochani. Boże, lotnisko w Limie praktycznie puste. Nikogo nie ma na Salidas Internacionales, czyli na odprawach międzynarodowych. A ja lecę dalej. Teraz lecę, słuchajcie, do swojej znajomej, bardzo dobrej, do Asi. Tam spędzę z nią jeden dzień. Dobra, zgadnijcie, gdzie lecę. W Peru jest to najgorsze, że po prostu jak jesteście na lotnisku albo jak idziecie do centrum handlowego, to zawsze potrzebujecie i przyłbicy, i 2 maseczek. Na lotnisku tylko 1 maseczka i 1 przyłbica, no ale jak wchodzicie do centrum handlowego na przykład, to 2 maski i do tego przyłbica. Naprawdę, po prostu beznadziejnie. No ale cóż, takie są uroki dzisiejszego podróżowania. Dojechałam gdzie? Do Ekwadoru, słuchajcie. Asię poznałam parę lat temu. Napisałam do Ciebie na Couchsurfingu. Tak jest. Asia się do Was nie patrzy, bo kieruje teraz. Ale słuchajcie, i poznałyśmy się w Quito i u Asi spałam na Couchsurfingu i się fajnie zaprzyjaźniłyśmy. I od tego momentu się chyba jakoś tak widziałyśmy często. No, tak. Od tego momentu. To chyba było w 2016 roku. W z tego, co 16? pamiętam. O, Tak. to był mój Jakoś pierwszy w raz w sierpniu Ekwadorze wtedy. przyjechałaś. Chyba Cię Tak. zgarnęliśmy z jakiegoś mola w Tumbaco. Z tego, co kojarzę, w aptece. A tak, to Pamiętasz? była apteka, tak. No. Także kochani, tak zaczynam pobyt w Ekwadorze, w Guayaquil z Asią. A by the way, Asia jest coachem, czy to jogi, ale najbardziej aerobiku. Więc wpadajcie do niej, ona też ma kanał na Jogi. YouTube. Joga też. i trening personalny. O tak właśnie, jest. trening personalny też. Także nie jakaś Lewandowska, czy nie jakaś Chodakowska, tylko trening, słuchajcie, z Joanną z Guayaquil. A jej kanał to jest Life Move Live, move, move. Nourish. Więc wpadajcie, w opisie będzie link. Dobra, a my jedziemy dalej. Jedziemy do Sambo Rondon. Właśnie, Sambo Rondon. Ciao! Cześć kochani. Ja już jestem na lotnisku w Guayaquil i teraz stoję w kolejce do... Trzeba zapłacić $20. To jest tarjeta de control za $20. Mam już ją. Także teraz idę na check-in. Dobra kochani, wszyscy już idą do check-inu, więc ja też zaraz idę. Zawsze jestem ostatnia, bo po co mam się gnieść w samolocie wcześniej. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że na Galapagos potrzebujecie teraz, w czasie, że tak powiem, pandemicznym czy popandemicznym, potrzebujecie salvoconducto i to dostaniecie od agencji lokalnej z Galapagos. Jest po prostu papierek, gdzie jest wszystko napisane, wasz program, jaki będziecie mieli. To dostajecie albo od agencji lokalnej, albo możecie pogadać z hotelem. Także to potrzebujecie, a na lotnisku teraz płaciłam $20 za tą tarjetę migratoria. A już jak przyjadę, wyląduję na San Cristobal, będę jeszcze płaciła za sam wstęp na Galapagos. Dobra, do zobaczenia po drugiej stronie, czyli na Galapagos. Buenos dias! Witam już na Galapagos. Jestem na pierwszej wyspie, na San Cristobal. Także zaczynam eksplorowanie tutaj San Cristobal. Zaraz idę do portu, idę na plażę, idę robić snorkeling. Jestem mega podjarana. Także słuchajcie, zapraszam Was ze mną na podróż po niezwykłym Galapagos. Słuchajcie, poszłam do lokalnej knajpy i mam tutaj, tak jak widzicie, przepyszną zupę z krewetkami. Zaraz będę miała drugie danie. Wszystko jest z owocami morza i to wszystko jest za $6, więc zaraz Wam będę zdawała relację, jak to smakuje. A tak wygląda drugie danie. Nie jest tego jakoś mega dużo, ale wygląda dobrze. Kochani, pierwszy dzień jestem na tej wyspie San Cristobal, więc robię sobie po prostu zwiedzanko, spacerek. Idę na plażę Man. W ogóle zero turystów. Kolejny raz plusy podróżowania po pandemii. Jestem w porcie, dokładnie teraz wszędzie tu są lwy morskie. O, krabiki nawet widzę. Przepięknie, naprawdę.
Na Galapagos występują lwy morskie oraz kotiki. Są one tutaj dzięki chłodnym oraz bogatym w pożywienie prądom Humboldta oraz Cromwella. Niestety, kiedy te prądy ustają, na przykład wtedy, kiedy zdarzają się fenomeny El Niño, ekosystem Galapagos jest w bardzo krytycznej sytuacji. Pierwsze obumiera życie mikroflory i mikrofauny, następnie żywiące się nimi ryby, aż w końcu dochodzi do śmierci kotików i lwów morskich. Lwy morskie są większe od kotików i dzięki temu mogą nurkować na większe głębokości. Co ciekawe, matki kotików i lwów morskich na Galapagos muszą zapewnić mleko swojemu potomstwu nawet przez 3 lata. Na tej wyspie jest to mega normalne, że te lwy morskie są wszędzie. No ale widzieć tyle lwów morskich w jednym miejscu to jest naprawdę coś niesamowitego. Dobra kochani, dotarłam na Cerro Tijeretas. To jest taka jedna z najbardziej popularnych tutaj miejscówek na San Cristobal. To jest taka górka, skąd jest piękny widok i tutaj na Tijeretas też można snorkelować. Słuchajcie, idziemy teraz snorkelować. Jesteśmy na Tijeretas, zatoczka. Jesteśmy praktycznie sami, ponieważ jest południe, ale jest piątek, więc powinno być tu dużo osób, ale ich nie ma. No i słuchajcie, zobaczcie z kim jestem. Tutaj widać Kaja i Adrian z Our Little Big Adventures, tak? O tak, dziękujemy za reklamę. Voilà, także przebieramy się i wskakujemy do wody. Słońce jest gdzieś daleko, ale spoko, damy radę. Podobno jest tu snorkeling z żółwiami, z lwami morskimi i z kim jeszcze? Iguany morskie. Także vamos. Kochani, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza. Słuchajcie, mam 2 głuptaki niebieskonogie przed sobą. One zazwyczaj są na wyspach, na Izabeli, na Tintoreras. Nie ma ich tak po prostu w portach. A tu, nie wiem czy widzicie, chyba widzicie za mną. No, ogromne szczęście mam. Dobrze, że rano wstałam i poszłam tutaj. Głuptak niebieskonogi to bez wątpienia najciekawszy i najśmieszniejszy przedstawiciel ptactwa z Galapagos. Kiedy przychodzi pora godów, między czerwcem a sierpniem, samce i samice łączą się w pary. A głównym kryterium wyboru partnera jest niebieskość ich łap. U samców te łapy są o wiele bardziej błękitne niż u samic. Gdy samiec uzyska aprobatę samicy, para przystępuje do tańca. Obydwa ptaki podnoszą bardzo wysoko swoje łapy. Zazwyczaj samiec wyciąga szyję i dziób w górę oraz rozkłada skrzydła na boki. Dlaczego samice wybierają samce, które mają najbardziej niebieskie łapy? Ponieważ ich barwa to taki wyznacznik jakości. Mówi nam o sposobie odżywiania i ogólnej kondycji zdrowotnej samca. To właśnie obecność naturalnych barwników karotenoidowych w diecie głuptaków nadaje im taką barwę. Jeśli samiec głuptaka niebieskonogiego nie będzie się odżywiał przez 2 dni, jego łapy zaczną bardzo szybko tracić kolor, a on przestanie mieć powodzenie u samic. Buenos dias, tym razem z mojego tak zwanego Airbnb. Na Bookingu zabukowałam za $12 super miejscówkę w San Cristobal. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pokój, ale czekajcie, bo tutaj mam właścicielkę. To jest Vanessa, nasza właścicielka tego domu. Więc jak jesteście na Galapagos, to wpadajcie do niej, jak jesteście na niskim budżecie. Entonces acá se pueden quedar, es bien barato, sí. Entonces les recomiendo mucho, porque es como en la familia. Sí, ¿no? Casi vengan, están bienvenidos acá en San Cristóbal, en la casa Arbaceni, vengan nomás. Sí. En el booking y en el booking y también. Airbnb, sí, en booking y Okay. Airbnb.
Także przyjeżdżajcie do Vanessy, bo naprawdę ma tutaj bardzo fajne mieszkanko. Teraz wam pokażę pokój. Vanessa mówi, że nie był posprzątany, ale tak macie tutaj łóżko. I tutaj macie nawet swoją toaletę, prysznic elektryczny. Wszystko jest. Nie ma air condition, ale jest wiatraczek. Słuchajcie, miałam właśnie najgorszą podróż życia, najgorszą przejażdżkę łódką. Myślałam, że umrę przez 2 godziny skąd ja jechałam? Do Santa Cruz z San Cristobal. Po prostu łódką tak trząsło, były takie fale, tak kapitan zapieprzał, że ja naprawdę myślałam, że umrę, że naprawdę jestem szczęśliwa, że żyję. Buenos dias, jest 6:30 rano i jestem właśnie na targu rybnym, tutaj na wyspie w Santa Cruz. I nie wiem, czy widzicie za mną, ale to są lwy morskie i pelikany i one cały czas domagają się jedzenia tutaj od rybaków, którzy sprzedają swoje świeże rybki tutaj. Także za każdym razem czekają na jakiś kąsek. Idę sobie teraz na Tortuga Bay, na Santa Cruz. Tam podobno się wylegują legwany morskie. Jest 10 rano i idę sobie sama przez cały park. Niemożliwe. Kiedyś to było tysiące turystów chodzących codziennie, a teraz ja jestem sobie sama. Powiem wam, że Galapagos jest bardzo mały. Wyobraźcie sobie, że wczoraj spotkałam 2 Polki, 2 babeczki w wieku około 50-60 lat. Wszystkie podróżują praktycznie solo. Naprawdę pięknie spotkać takie osoby i po prostu podzielić się swoimi przygodami. Nieważne w jakim wieku jesteście. Także słuchajcie, dla tych tutaj starszych na YouTubie, co są, nigdy nie jest za późno. Dotarłam na Tortuga Bay. Jest piękny turkusowy ocean, ale najlepsze tu jest, słuchajcie, coś, co pewnie już widzicie może za mną, ale teraz zobaczycie, idzie w moją stronę. Uwaga. Voilà, popatrzcie ile ich tu jest. Multum. Chyba z 20. Legwany morskie, czy jak to Karol Darwin je nazwał, chochliki ciemności, są stworzeniami zmiennocieplnymi. Częstotliwość, z jaką zanurzają się w wodzie, zmienia się z porami dnia i roku. Większa część legwanów decyduje się na kąpiel tylko wtedy, kiedy świeci słońce. Wtedy legwan morski wchodzi do wody na około godziny. Gdy nie ma słońca, zazwyczaj od czerwca do listopada, legwan morski wejdzie do wody tylko na 20 minut w ciągu dnia. Dzięki zrośniętym palcom i ogonowi te zwierzęta potrafią pływać. Żywią się one algami, które pokrywają skały. Mogą zanurkować aż 30 metrów, a największe z nich znajdują się na wyspie Isabeli. Jeden z najcięższych legwanów morskich miał około 12 kg. Cześć kochani, ja już gotowa na kolejną przygodę. Jadę teraz za chwilkę promem na
wyspę Santa Isabela, także trzymajcie kciuki. Już sobie wzięłam takie Avion Marine ekwadorskie. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż ostatnio. Ale chciałam wam pokazać, jeszcze mam pokoik za $15, pokój dla siebie z łazienką, tam jest łazienka, jest nawet klimatyzacja, ja nie używam klimatyzacji, bo nie lubię, ale taki pokój za $15, więc naprawdę możecie na Galapagos znaleźć tanie zakwaterowanie. Dla mnie Galapagos to przede wszystkim unikatowe życie podwodne. Jeśli nie zamierzacie zamoczyć się w wodzie, to nie ma po co tam jechać. Snorkeling z gigantycznymi żółwiami, płaszczkami, rekinami czy lwami morskimi to doświadczenie nie do opisania. Emocje, jakie temu towarzyszą, są do niepokazania. Tego trzeba doświadczyć na własnej skórze. Nawet jeśli boicie się trochę otwartego, ciemnego oceanu, czy po prostu wody, to warto się dla tego momentu przełamać. Nie wierzyłam, że to doświadczenie, a zwłaszcza pływanie z tymi gigantycznymi żółwiami, będzie tak poruszające dla mnie. Bliskość z tak niezwykłymi zwierzętami w oceanie sprawiała, że czułam w 100% potęgę natury. Cześć kochani, jestem właśnie na wyspie Izabeli, czyli mojej imienniczki. Jakże to piękne imię. Ale chciałabym pokazać, że sobie wynajęłam rower, ten co z tyłu widzicie, za $7. I jadę sobie tym rowerem, i nagle takiego dużego legwana morskiego zobaczyłam, ale zsiadam z rowera, żeby wam nakręcić teraz wszystko, patrzę, a tu nie jeden legwan morski, tylko, nie wiem czy widzicie, za mną 10, słuchajcie, 10 legwanów morskich obok mnie, ale takich naprawdę dużych. To jest mega. Zbliżę się. O, w ogóle jak tutaj Carol Darwin, jak odkrywał Galapagos, to uważał, że te legwany morskie to są takie bardzo brzydkie stworzenia. No ja je uważam, że naprawdę ładne. Nie no, one się, słuchajcie, mają taki kolor jak kamienie wulkaniczne, więc po prostu bardzo łatwo ich zgubić. Tutaj są. Widzicie? Popatrzcie, więc ja sobie tak jadę. O. No i popatrzcie, no ciężko ich zauważyć, ale jeden jest naprawdę dość duży. Zaraz wam go pokażę. Ten jest, że tak po naszemu powiem, dupny. Patrzcie, kogo uchwyciłam. Nie bój się, żółwiu. Kochani, dzisiaj mam szczęście z tymi żółwiami. Popatrzcie za mną. Tutaj na każdej wyspie z wysp Galapagos macie różny rodzaj żółwi. Tutaj popatrzcie, jakie są na wyspie Izabeli. Obecnie uznaje się 15 różnych podgatunków żółwia słoniowego z Galapagos, spośród których 4 już wymarły. Praktycznie każda wyspa ma inny podgatunek żółwia słoniowego. Czym się one różnią? Przede wszystkim jest to kształt skorupy. Znajdziemy żółwie o skorupie w kształcie znanej nam kopuły oraz takie skorupy, które bardziej przypominają siodło z wyraźną fałdą z przodu. Co ciekawe, kiedyś na wyspach Galapagos było około 300 000 żółwi słoniowych. Niestety od XIX wieku marynarze zaczęli nimi handlować oraz sami ich bardzo dużo zjadali. Sam Carol Darwin uwielbiał rosół z żółwia i zajadał się tymi stworzeniami. Dodatkowo pierwsi osadnicy wprowadzili szczury, świnie i kozy, które żerowały na żółwiach i niszczyły ich siedliska. To wszystko doprowadziło do wyginięcia bardzo dużej ilości żółwi słoniowych. Obecnie na wyspach jest około 15 000 żółwi. Cześć kochani, kolejny dzień, jestem na wyspie Izabeli i dzisiaj właśnie teraz za chwilę, jest 7:10, jadę na trekking na jeden z wulkanów tutaj na Izabeli, na Sierra Negra. Tutaj wyspa Izabela ma 6 wulkanów, więc bardzo dużo, a ja dzisiaj będę eksplorowała jeden z nich. Dobra kochani, jestem na szczycie wulkanu Sierra Negra na Izabeli. Niestety mamy dość zimną pogodę, wieje cały czas i jest deszcz, ale powiem wam, że widoki są tutaj, to nie jest krater, ale gdzieś to jesteśmy, nazywa się Volcan Chico, są przepiękne kolory
teraz już sobie idę na prom. Słuchajcie, promy z wyspy na wyspę, czy to z Santa Izabeli na Santa Cruz, czy z Santa Cruz na San Cristobal, zawsze są w stanie $30. Więc jest to dość drogo, no bo jak sobie jedziecie z wyspy na wszystkie wyspy, no to wam to wychodzi w sumie $160. No ale warte swojej ceny. Dobra, po tygodniu tutaj bycia na Galapagos uważam, że San Cristobal jest najlepszą wyspą. Koniecznie na nią przyjedźcie, bo naprawdę wydaje mi się, że dużo osób tutaj nie przyjeżdża. Wszyscy jadą na Santa Cruz, na Izabelę, a jednak San Cristobal, powiem wam, że jest super wyspą. Ma bardzo dużo do zaoferowania i koniecznie tutaj przylatujcie. Na Galapagos bym pewnie nie przyleciała, ja tu jestem w pracy, jeśli bym nie miała dostatecznej ilości pieniędzy, ponieważ uważam, że te wycieczki, które się tutaj robi, które są naprawdę drogie, $150 za dzień, to właśnie one są super, bo tak sama wizyta tutaj wysp, czy Santa Cruz, czy Santa Isabeli i te najtańsze wycieczki moim zdaniem nie opłaca się tu przyjeżdżać na to. Jeśli ja bym tu sama miała przyjeżdżać na wakacje, to bym tu przyjechała naprawdę, jakbym miała pieniądze na to. Ale z drugiej strony też was nie chcę zniechęcać. Po prostu takie jest moje odczucie, bo na przykład ja, będąc w Ameryce Południowej, widziałam już guptaki niebieskodrogie. Jak byłam w Puerto Lopez w Ekwadorze, widziałam foki, w Paracas widziałam albatrosy. Tylko tak naprawdę tych dużych słoniowych żółwi nie widziałam. Więc to są te rzeczy, które możecie zobaczyć, że tak powiem, bezpłatnie. I wiadomo, są też snorklingi, które możecie sami zrobić gdzieś blisko plaży. No ale jak dla mnie, dla osoby, która już zobaczyła wiele, czy te lwy morskie wszędzie widziałam. Właściwie jest lew morski za mną i one wydają takie odgłosy. Więc dla mnie to po prostu, ja bym tu przyjechała na Galapagos tylko i wyłącznie wtedy, kiedy bym po prostu miała kasę na wszystkie te wycieczki dodatkowe, co są tutaj bardzo drogie.